Wow. Okej. Czy mam ludzi z zagranicy na sali? Nie. Czy wolicie, żeby prowadzić tę projekcję po angielsku, czy po prostu? Bo ona miała być po angielsku, bo tak nie poproszę. Ale możesz po prostu. Jak cię według? Nie powinien jest. Dawaj po polsku. Dobrze, to za chwilę będzie po polsku. Fantastycznie. Okej, więc tak. To jest prelekcja, jak widać, o Bożena Przygoda. Jest ona inspirowana właśnie tego typu fantastycznymi filmami, które trwają przecież pół godziny i które ostatnio miałem oglądać. Nie wiem, jaka część mnie uznała, że to jest dobry pomysł, żeby to robić. Siedziałem tu ostatni tydzień non-stop i ponad tydzień, dokładnie non-stop. I szczerze mówiąc, ten tak nie to, ale dalej jestem w stanie coś przedstawić, więc zawsze coś. Okej, więc po pierwsze źródła, najważniejsze. To jest jedno z najlepszych źródeł, które możecie w ogóle znaleźć. To jest strona The AT Chronology. Ona zawiera w sobie absolutnie prawie wszystko, jeżeli chodzi o to. Ja będę przedstawiał dzisiaj historię od początku świata do urodzin Fina tak naprawdę, bo miałem robić do rozpoczęcia pierwszego sezonu, ale uznałem, że urodziny Fina są troszkę bardziej sensowne, bo postacie, bo eventy, które się dzieją po tym już są troszkę bardziej związane z sezonami po prostu. Ale tak, to jest generalnie wszystko. Czytanie tego zajmuje jakieś, nie wiem, 2 dni i polecam. Innym dobrym źródłem jest to jest Omar Ilias. On robi fantastyczne wideo eseje, o właśnie takie deep dive w postacie ale czytaj. Okej, zacznijmy od rozpoczęcia wszechświata. Jeszcze jaki jest system datowania. Nie będę tutaj za dużo używał, ale przyjąłem system datowania z AT Chronology, który jako zero uznaje Wojt. O jest, teraz nie znam pojść po polsku, myślę po angielsku. Masz humor. Po angielsku. Nie będę mówił po angielsku. Masz humor. Czyli tą wojnę, która się dzieje tak mniej więcej 1000 lat przed rozpoczęciem tego serii. Tak, i rok zerowy to jest generalnie debatowane dokładnie, który to jest rok w naszym wszechświecie. Konsensus jest taki, że to jest coś pomiędzy 1970 a 2040 rokiem. Raczej ludzie skłaniają się w stronę tego bywać 2000, ponieważ na w pewnym momencie Abraham Lincoln daje śmierci jakiś cent, czy penny, na którym jest data, zaczyna się od 2000, więc chyba nie robi się już po wojnie atomowej centów. Ale to jest generalnie, to nie jest jakby potwierdzone lorowo, który to był dokładnie rok, zresztą to nie jest nasz wszechświat. Generalnie o rozpoczęciu wszechświata nie ma zbyt dużo informacji, tak naprawdę cała nasza wiedza opiera się o jakieś 30 sekund w jednym odcinku, który jest kompletnie niotem. Ale to, co mogę wam powiedzieć, że to wow. Niesamowitej jakości zdjęcie. Że to, co mogę wam powiedzieć, to, że na początku było nic, a jeszcze wcześniej były potwory. To jest wersja wydarzeń, która została podana przez Licza w odcinku Gold Stars. No i potwory generalnie były w takim morzu potworów. To jest Warp Warhammera, więc jakby generalnie zobaczycie, że koncepty w tym, zdjęcia w tej prezentacji nie mają nic wspólnego z tym, co będę mówił. Niektóre bardziej inne. Tak, więc po prostu było takie morze potworów i w pewnym momencie, po prostu kompletnie losowo, potwory podjęły wspólnie decyzję, jak ma wyglądać wszechświat. I w ten sposób wszechświat powstał. Więc wszechświat tak naprawdę w na przygodę nie jest jakby materialną rzeczą, która faktycznie powstała. Raczej jest takim po prostu wytworem wyobraźni wszystkich bytów, które tam żyją. Więc na przykład teoretycznie, jeżeli w tym kontekście to, co robi Licz, ma trochę więcej sensu,
znaczy to potem będę mówić co robić, ale zabicie wszystkich ludzi na świecie ma sens w tym kontekście, że jeżeli nie będzie ludzkich całego życia we świecie, ma sens w tym kontekście, że jeżeli zabijemy wszystkie istoty, to nie będzie miał już kto jakby myśleć o tym, że istnieje wszechświat. Więc wszechświat przestanie istnieć. I przywrócimy się do tego stanu, tego pierwotnego stanu z potworami. To też implikuje, że każda postać ma duszę i to jest potwierdzone lorowo. Każda postać w Adventure Time ma duszę. Dusza jest w stanie żyć bez ciała. Za chwilę dojdziemy do tego, co ta dusza muszę robić. Ale tak. No i w tym morzu potworów było kilka potworów, które potem będą ważne w serii. Jest Lich. No tak naprawdę Licha nie ma. To nie jest do końca... To nie jest ten Lich, którego my znamy z serii. To jest po prostu esencja Licha. Ten Lich, którego znamy w serii, efektywnie urodził się podczas wojny. Ale on jest jednym z pierwotnych potworów, jak to sam mówi, jest The Last Scholar Olb. I tak naprawdę, jeżeli wszystko zniknie, to on też zostanie. Drugi to właśnie jest Golb. Golb to jest absolutnie wszechpotężna siła, to jest Bóg chaosu, który jest w stanie zrobić cokolwiek tak naprawdę. Jest w stanie na przykład robić takie rzeczy jak trawienie ludzi po prostu, ale nie w ten sposób, albo istot w ogóle, ale nie w ten sposób, że po prostu je trawi, tylko w ten sposób, że obdziera je z kolejnych warstw ich życia do momentu, w którym się zostaje. I to jest jeden z niewielu przypadków, w których taki człowiek po prostu przestaje istnieć, ale tak fundamentalnie przestaje istnieć. Na przykład nie można niego poprosić, żeby go wskrzesić w Time Roomie Prismo. Po prostu nie ma go. I było kilka takich sytuacji, w których to się stało generalnie. Co najmniej jedna. No i generalnie Golb jest wszechpotężny. Tak naprawdę nie ma raczej żadnej innej istoty, która jest potężniejsza od Golba. Nie da się na przykład poprosić w Time Roomie o to, żeby Golba żeby użyć jakikolwiek Wish Magic, żeby Golba jakby się pozbyć. On będzie zawsze, to jest efektywnie Bóg. Jest jeszcze Kondepi, ale on generalnie dość szybko umiera, więc no jest i generalnie jest źródłem magii w sporej części. I jest Orgalorg, o którym nie wiemy za dużo. Wiemy, że był nazywany The Breaker of Words kiedyś, ale później przestał, no i ta grafika tak zrestuje. W jaki sposób takie generalnie duże koncepty w tym wszechświecie? To nie jest jeden wszechświat, to jest multiversum. Na środku multiversum i generalnie na środku wszystkich światów znajduje się Time Room, czyli pokój, w którym rezyduje Prismo. Prismo jest Cosmic Entity. Przepraszam, że tak brzmi po prostu, mam nazwę w głowie po angielsku, więc jakby będę mówił w ten sposób. Prismo jest Cosmic Entity, jednym z kilku. Kosmos ma generalnie bardzo ustrukturyzowaną strukturę, taką powiedzmy biurokratyczną sobie. No i wszystkie wszechświaty multiversum znajdują się właściwie w tej samej przestrzeni. One wszystkie znajdują się w samym miejscu, dlatego jakby Time Room może być na środku wszystkiego. Z Time Roomu rozchodzą się, w Time Roomie nie ma czasu. W Time Roomie koncept czasu nie istnieje, ponieważ z Time Roomu rozchodzą się jakby fale czasowe z czegoś, co nazywa się Time Core, które powodują upływ czasu we wszystkich wszechświatach. Więc w takim razie w jaki sposób są od siebie oddzielone poszczególne wymiary? To jest wytłumaczone troszkę na zasadzie takiej, jak w naszym wszechświecie światło ma budowę korpuskularno-falową. Materia w wszechświecie Adventure Time jest jednocześnie materią, oczywiście nie wiem, czy są cząsteczki, szczerze mówiąc, nie wiem, czy wchodzimy w fizykę kwantową, ale na pewno ma również strukturę falową, w tym sensie, że może mieć frequency, częstotliwość. I w zależności od tej częstotliwości, jak jest faza tej częstotliwości, niektóre jakby po prostu się oddzielają. Jakby nie możemy zobaczyć świata, który ma troszkę inną częstotliwość. Dlatego wszystkie z nich mogą być w tym samym miejscu.
I w ten sposób działają portale pomiędzy światami. Ponieważ jeżeli synchronizujemy tą częstotliwość w konkretnym miejscu, to możemy przedrzeć z jednego świata do drugiego. No i generalnie jest też taki koncept, który nazywa się Amok Time, czyli to nie jest do końca dobrze wyjaśnione w całej serii, ale on generalnie sprawia, że można cofać się w czasie. Czasem. To nie jest specjalnie generalnie dobrze. Generalnie większość tych rzeczy jest ujęta albo w jakichś pojedynczych sekundach odcinków, albo w NK Radiony, które jest specyficznym dziełem. I tam nie ma aż tyle informacji. Zresztą może po prostu za bardzo o tym myślę, bo dlaczego mnie chciałbym zastanawiać, czy istnieją cząsteczki w świecie Adventure Time, jakby no. No i jeszcze taka jedna duża rzecz to jest to, że oprócz tego, że materia ma budowę kronofalową, ma również, jest elastyczna, może być bardziej bądź mniej elastyczna. I im bardziej elastyczna materia jest, tym bardziej można uprawiać na świecie magię. Dlaczego? Dlaczego można uprawiać magię w świecie, w którym jest elastyczna materia? Ponieważ tak jak ustaliliśmy, wszechświat to jest, nie jest coś, co istnieje, tylko to jest konsensus wszystkich istot. Tak, konsensus jakby w świadomości wszystkich istot. On istnieje tylko dlatego, że istoty o nim myślą, że jakby generalnie stworzenia o nim myślą. Więc to implikuje, że kreatywność może zmieniać rzeczywistość. Jeżeli masz na tyle potężną kreatywność, że jesteś w stanie oddziaływać jakimś punktowo na ten wszechświat, no to jesteś w stanie faktycznie zmienić rzeczywistość. Na to działa magia. Magia też w tym świecie jest coś takiego jak koncept tego, że każdy mag, i to nie każdy, po prostu każdy musi być w jakimś stopniu szalony, smutny i to dopiero daje mu tą magię. Więc jakby im więcej szaleństwa, czy im więcej smutku, tym większość postaci wzmacnia swoją magię po tym nawet jak traci kogoś bliskiego. Albo na przykład jak wariuje totalnie. Więc to generalnie jest taka skala, że one wszystkie rosną naraz. Więc im bardziej jesteś smutny, im bardziej już magii, tym bardziej jesteś szalony. To nie jest, tak może być sporo bardzo smutny. No dobra, teraz struktura. Ta biurokracja, o której mówiłem. We wszechświecie istnieją te Cosmic Entities, które sobie mieszkają w różnych miejscach. Wiemy, że mieszka tylko Prismo. Prismo jest Wishmasterem. Prismo spełnia życzenia. Mieszka we wszechświecie na środku. Czemu te zdjęcia są takie w takiej jakości? Nie mam zielonego pojęcia. Fantastycznie, jeszcze lepiej, jakby jeszcze bardziej skaft. Rewelacja. Prismo mieszka jak mówiłem, w time roomie na środku wszechświata. Jeżeli dostaniecie do time roomu, to możecie poprosić Prismo o swoje jednego życzenia. Oczywiście jest bardzo trudne, żeby coś dostać, no ale no chyba, że nie wiem, przyjaźnić się z Prismo, no ale jakby jest to możliwe. Co więcej, Prismo jest tak naprawdę, to nie jest też istota, on jest takim cieniem. To moment pokazać, ale jak może już zauważyliście, nie będzie tutaj dużo skryptów z samej kreskówki, będąc to inne losowe rzeczy. Prismo jest takim cieniem i on generalnie jest po prostu snem takiego jakiegoś gościa, który śpi sobie gdzieś dookoła time roomu. I istnieje duża szansa, że ten gość to jest Jake, ale to nie jest do końca potwierdzone i nie do końca wiadomo. Also nie dojedziemy do tego punktu w tej prezentacji, bo kończymy wcześniej. No tak. No i też jakby jest dość właśnie ścisła biurokracja związana właśnie z tym, co Prismo może robić, czego nie może robić. Prismo nie może tworzyć własnych świat. Zasada, którą potem złamie, tworząc Fiona and Cake. Fiona and Cake. I Cake. X. Oprócz Prismo mamy kosmiczną sowę, Cosmic Owl. Cosmic Owl to jest takie stworzenie, które jest odpowiedzialne za powiedzmy taką kontrolę nad snami, nad przeznaczeniem. Tak ktoś kieruje, niemalże. Tak, lubi gry planszowe. To jest bardzo ważna informacja o kosmicznej sowie. A i jeżeli pojawi się w waszym śnie, no to ten sen się spełni. W szczególności jest to prawda, jeżeli zobaczycie w tym śnie, że umieracie. W takim wypadku to na 100% spełni, w sensie umrzecie w ten sposób. Jeżeli kosmiczna sowa jest w waszym śnie, to po prostu on jest profetyczny. No i jest jeszcze Jezus Maria, Catalyst Comet.
kometa. Ona tak nie wygląda, ale jest niemalże takim tworem, który symbolizuje zmianę. Więc jeżeli ktoś kojarzy Warhammera 40k, to jest Snitch, to jest Bóg zmian. Ona przylatuje na Ziemię bądź czasem na inne planety okazjonalnie. Raz na 1000 lat. I właśnie jej przylot jakby testuje bardzo duże zmiany. Alternatywnie przylot takiej... No nie alternatywnie. Jakby generalnie po tym, jak ta kometa przyleci, walnie w tę Ziemię, bo ona generalnie po prostu to jest prospekt dinozaury, to jest swoja troszkę, ale tak było. To kometa zostawia na Ziemi kogoś, kto nazywa się awatarem właśnie zmiany. Awatarem zmiany czy agentem zmiany. I to jest postać, która reinkarnuje się w nieskończoność. I która to jest postać, która reinkarnuje się w nieskończoność i która ma taką każda jej inkarnacja przynosi jakby jakąś dziwną zmianę, co nie jest zaskakującym rzeczą. No i takim ostatnim powiedzmy takim jasno ujętym właśnie tym kosmicznym entity jest życie i śmierć. Życie i śmierć mają swoją domenę, są zaświaty. Zaświaty istnieją raczej poza multiversum, ale to nie jest do końca pewne, ponieważ można się tam dostać jako osoba śmiertelna. Zaświaty mają troszkę taką budowę właśnie jak piekło Dantego, jak kręgi piekła. Na samym dole mamy najgorszy krem, gdzie tam wszyscy właściwie są zmuszeni do roztopienia się i złączenia z otoczeniem. Na samej górze jest miejsce, w którym ludzie efektywnie przeżywają nirwanę i po prostu nie mają żadnych jakby pragnień. Ale tak naprawdę w każdym z tych miejsc efekt jest ten sam, po prostu tracicie jakąkolwiek jakby waszej jestestwo. Już nie jest jednostką, jest takim morzem dusz. I śmierć jest taki koncept, który może umrzeć. Śmierć w Adventure Time może umrzeć, nawet robi to w pewnym momencie. Jeżeli umiera, to ten tytuł jest dziedziczny, więc kolejna osoba, którą zabiła, przyjmuje ten tytuł, powiedzmy, i staje się śmiercią. Życie to jest taki... właśnie, życie, tak. No i tym zarządza śmierć. Życie zarządza reinkarnacją. Jako dusza po śmierci możecie zdecydować, czy się reinkarnować, czy nie. Czy właśnie iść do tego jednej z tych kręgów tutaj. Jeżeli się reinkarnujecie, no to raczej nie decydujecie o tym, w co się reinkarnujecie. Najczęściej reinkarnujecie się w coś, co żyje, ale nie zawsze, bo jedna postać w tym momencie reinkarnowała się w Tugboat, jak to tak jest. No. Tak, ten ciągnik wodny, tak. Taka łódka. Więc to nie jest takie oczywiste, że reinkarnujecie się w coś żywego. Normalni śmiertelnicy być może mają limit razy, który mogą wykorzystać na reinkarnację, ponieważ jest taka teza, że jest skończona ilość żyć, które może być na świecie, więc to by implikowało, że no jednak te dusze nie powinny mieć możliwości nieskończonej reinkarnacji, ale niektóre mają, bo niektóre koncepty reinkarnują się zawsze. Znaczy koncepty takie bardziej istotne reinkarnują się zawsze. Okej. Tak. To jest śmierć. To jest... Staram się niczym zapomnieć, dlatego tak... Okej. Tak. Więc teraz jest, no i jeszcze oczywiście taka magia powiedzmy elementalna. Na początku życia, no generalnie geneza tych planet wygląda dość podobną co w naszym wszechświecie, raczej nie ma tam dużych odstępstw, pomimo tego, że to jest magiczny wszechświat. Odstępstwa są dopiero później, w sensie mam wrażenie, że nie powinien tego analizować, nie wiem, szczery, bo dlaczego. Tak jak w każdym wszechświecie są 4 żywioły, właściwie to 5. Jest ogień,
jest lód, są cukierki i jest slime. I jest jeszcze piąty żywioł, który nazywa się lamps, nie mam pojęcia jak to w polsku. I nie pokażę go tutaj, bo są obrzydliwe. W sensie, jakiś ten. Ale to są... Krótki. Co? Krótki. No takie, wiem, że takie krótkie, tylko że bardziej to jest... No tak. Ten właśnie. Tak, okej. Tak. Nie pokażę ich tutaj, bo są obrzydliwe. No i grudki, I guess, to są takie, to jest taka antymagia. To jest antymagia, która tak naprawdę to co ona robi, to neguje wszystkie inne żywioły. No i żywioły mają swoich, są coś jak elementale. Elementale to są jakby takie przedstawiciele żywiołów. Niemalże zawsze są na świecie, znaczy żyje na świecie elemental jakiś, wszyscy elementale. Z wyjątkiem grudek. Elemental grudek. No to nie jest pewne, czy on istnieje. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że w serii po raz pierwszy pojawił się w sezonie 6, 7 i wcześniej nigdy nie był wspominany, więc... A i widać jakby w wielu innych, powiedzmy, czasach niż to się dzieje w mainline, po prostu w tym głównym storyline, po prostu go nie było, więc możliwe, że po prostu go nie ma. Też te grudki to jest specyficzna sytuacja, bo grudki istnieją w każdym miejscu. One jakby jest implikowane, że to jest materia, która ma inne właściwości niż materia w każdym innym świecie. Więc, więc to nie jest tak, że grudki po prostu, że ten lamps, że ten świat po prostu jest tak samo jak inne, po prostu się różni tą fazą czy tą częstotliwością, a raczej funkcjonuje na troszkę innych zasadach. Dlatego można dostać się do każdego punktu, można dostać niemalże z każdego punktu jakby różnych światów do tego lampy leży. Tak, ale są te 4 ważne. Jest ogień, jest lód, są cukierki i jest slime. No i teraz przechodzimy do pierwszego głównego wydarzenia tak naprawdę, które się wydarzyło w tym świecie. I to jest Evergreen. To jest tak naprawdę pierwszy kanonicznie odcinek cały, który się odbył. I on się wydarza jakieś 65 milionów lat przed wybuchem bomby grzybowej. Ale to jest czysta spekulacja, bo tak naprawdę bardzo ciężko powiedzieć, jak dało się zdarza. Motyw generalnie jest taki, że mamy jakby, naszym głównym bohaterem jest Gunter. To jest Gunter jest dinozaurem. Jest małym dinozaurem. I jest jego jakby, taki powiedzmy, mistrz i to jest Argent Evergreen. Jak tutaj co? Nie wiem, jakiś koncept, ale to nie mam. To jest Argent Evergreen. Argent Evergreen jest elementalem lodu. I generalnie traktuje Guntera tak bardzo średnio. Na zasadzie, że miał go uczyć tej małki, ale nigdy tego nie robi, głównie go pieprza i po prostu sobie stoi. No i generalnie to jest moment, w którym ma w tym momencie na świat przylecieć kometa. Ta kometa z wiatru. Która jest tym razem zielona. I w tym przypadku jest troszkę implikowane, że ta zielona, że to, że jest zielona, znaczy, że jest infuzowana esencją licza, bo magia licza wybrana jest zielona. W tym momencie licz jeszcze nie istnieje jako istota, więc możliwe, że po prostu ma troszkę większy zasięg niż kiedy po prostu już jest w świecie materialnym. Tak, więc Argent próbuje przekonać inne elementale, żeby powstrzymać tą kometę. Elementali niestety nie obchodzi, bo i tak się odrodzą, ale wszyscy im nie umrą, więc... Ale oni tak się odrodzą, więc to ma nadzieję dla nich. Więc Argent uznaje, że on to zrobi, że on sobie sam naprawi problem komety. Tworzy koronę, którą musi zasilić jednym z klejnotów mocy, I guess, Jeff's Power. Akurat ten pochodzi z tego psa ognistego, powiedzmy. No i generalnie ta korona to jest Wish Magic.
Czyli to jest... To jest Wish Magic, to jest najpotężniejsza właściwie magia w świecie najpewniej. No i tylko ona zawsze ma jakby też taki troszkę ten drugi powiem opcję. No i ta korona jest w stanie spełnić jedno najskrytsze marzenie jej osoby, która ją nosi. No i tam się różne rzeczy dzieją, jak zwykle bywa w Adventure Time, że właściwie dzieją rzeczy. Kończy to tak, że przy aktywacji korony, no Argens jest zaatakowany przez tego psa, no i spada gdzieś tam daleko i prosi Guntera o to, żeby powstrzymał kometę. A Gunter próbuje powstrzymać kometę, ale niestety, jak mówiłem, korona jest w stanie spełnić najskrytsze marzenie tego osoby, która ją nosi. Więc, a jako że Gunter nie ma żadnego szkolenia magicznego, co mógłby mu pomóc w kontrolowaniu tego, to najskrytszym marzeniem Guntera jest to, żeby zmienić się w Evergreena. I to tak naprawdę ustawia koronę. W tym momencie korona już jest nastawiona na to, że ona zawsze będzie zmieniać ludzi w jakąś taką zmienioną kopię właśnie Argensa Evergreena, czyli Ice Kinga tak naprawdę. No i to jest pierwszy event, który się wydarzał tak naprawdę tutaj. A potem przez kilka milionów, generalnie nie podaję tutaj specjalnie lat, bo to trochę nie ma sensu, no bo tak naprawdę wszędzie bym mówił, że dawno. Tak, dawno, bo tam nie jest podane dokładnie ile milionów lat wcześniej, to są pojedyncze wydarzenia, które mają ustaloną datę. No gdzieś w tym momencie magia była bardzo mocna, no bo był bardzo elastyczny wymiar, przez to, żeby byłeś młody. Więc właśnie fantastycznie. A ja zapłaciłem w ten software, by the way. Dbajcie się ode mnie, nie będę go płacił do niego jeszcze raz. Zgubiłem wątek. A, tak. Jako, że magia była bardzo mocna i co więcej właśnie tego Kontepi, o którym mówiłem wcześniej, jeden z tych potworów, mieszkał sobie pod czymś, co nazywało się potem Wizard City. No to tak naprawdę większość magii, która była praktykowana, to była po prostu czarna magia. I te też jakby oczywiście czarnikowie nie muszą być ludźmi, żeby jeszcze na tym zielonym pojawić, a już ten byli. No ale po tym jak Kontep umarł, zostało specjalnie wytłumaczone jak Kontep umarł, no ale w jakiś sposób umarł, no to Wizard City zostało przejęte przez nowy establishment, który uznał, że w sumie ta czarna magia nie jest okej i po prostu zamknął Kontepiego w tym skarbcu pod swoim głównym jakby powiedzmy, no pod tym miastem, tak, żeby nie mógł wyjść i nie mógł się nigdy odrodzić. No i jednocześnie powstaje w ogóle kult Kontepiego, który, mam nadzieję, że się odmienia, nie wiem, kult Kontepiego, który próbuje go odrodzić, ale on nie będzie miał specjalnie znaczenia przez najbliższe jakieś 5 milionów lat. Więc nie będziemy o nim specjalnie mówić. W tym samym momencie zostaje napisany Enchiridion. Enchiridion to jest książka zawierająca w sobie najpewniej całą magię. Jest pisana przez mnóstwo czarodziejów, jest zaklinana przez mnóstwo czarodziejów, przez to jest świadoma. Jest samotłumacząca się, w zależności od tego języka, w którym mówi osoba, która ją czyta. Jej trening zmienia się w zależności od tego, kto ją czyta, kiedy ją czyta, co tam się dzieje. Zawiera tak naprawdę niemalże każde zaklęcie. Jest podzielona na dwie części. Pierwszą częścią jest część dla oczywiście dla czarodziejów. Drugą częścią jest część dla bohaterów. Część dla bohaterów tak naprawdę jest dość średnia, ponieważ właściwie tłumaczy bohaterom, jak służyć czarodziejom. Więc tak trochę nie wiem, czy to jest to, co bohaterowie chcieliby robić dokładnie. W oryginalnej wersji Enchiridion miał 8 milionów stron, około 8 milionów stron, ale powstawały inne Enchiridiony, powiedzmy inne wersje Enchiridionu, które są mniejsze, mają tych zagranicznych. To właśnie nie mają zagranicznych też mniej, ponieważ tak jest świadomy, tak może zdecydować, które są, których nie ma. Enchiridion może być używany do podróży jakby międzywymiarowej, do podróży w czasie też potencjalnie może być używane. Do tego musi być zasilony użyciem jednego z tych jakby klejnotów mocy, które potem będzie charakterystyczne dla księżniczek głównie. I też jednym z ważnych rzeczy, które nie są specjalnie wytłumaczone jakkolwiek, jest tylko tak rzucone, jest to, że twórca Enchiridionu raz na 10 tysięcy lat pojawia się w Time Roomie, jest przyzywany do Time Roomu i może decydować, czy chce zresetować 10 tysięcy lat, czy chce zresetować do tego, co było 7 lat wcześniej,
Czyli chcę kontynuować. Tak. No i generalnie głównie decyduję, żeby resetować, no ale jako, że robię to bardzo dużo razy, no to już jakby dorzucimy tak kilka milionów później. Nie jest to kompletnie wytłumaczone, dlaczego tak jest i jak to się w ogóle wpływa na inne rzeczy, na inne, czy na przykład Turismo wie o tym, czy co Turismo powinien wiedzieć, czy inne kosmiczne istoty wiedzą o tym, że się restuje świat na 10 lat. No i jeszcze w tym momencie powstaje Nightsphere. Nightsphere, jasne, tak, oczywiście. Jakaś sfera mroku, nie wiem. To jest taki wymiar, który jest efektywnie piekłem. On jest, tak naprawdę nawet jest jakby w uniwersum się mówi, że na przykład, że się chce na dole właśnie do tej sfery mroku, i to jest jakby efektywnie odpowiedni go to hell, więc tak naprawdę jest taki efektywnie piekło, z tym, że nie idą tam dusze po śmierci, to jest naprawdę oddzielny wymiar. A w tym wymiarze rządzi Hanson Abadir. To jest taki, powiedzmy, że demon, on ma możliwość pochłaniania duszy. Taka jego główna rzecz, którą robi. Co więcej, gdzieś w tym momencie powstanie ten Abadir Axe, jest ten Axe, topór Abadirów, ale on nie będzie walczył z tym zatem. No i teraz wreszcie dochodzimy do powstania życia. Specjacja we wszechświecie AT nie różni specjalnie od tego, co mamy tutaj. Wydaje się być również związana czysto ewolucyjnie. Po śmierci dinozaurów, która, jak przypominam, wydarzyła się poprzez kometę w Webrinie, no oczywiście tak samo jak u nas ssaki zaczęły przejmować troszkę bardziej jakby świat, no tylko, że oprócz ludzi jeszcze powstały wampiry i wilkołaki. Wilkołaki nie są specjalnie dobrze wytłumaczone, wampiry trochę bardziej, wampiry działają troszkę inaczej u nas, znaczy niż w takich normalnych uniwersach, ponieważ wampiry w uniwersum Adventure Time żywią się kolorem czerwonym. Nie krwią, tylko kolorem czerwonym. Więc a tak naprawdę krew jedzą piją tylko dlatego, że to jest takie bardziej poprawne kulturowo i że w sumie albo im smakuje, albo właśnie po to, żeby jakby tak troszkę zachować taką tradycję, to też nie jest do końca powiedziane dlaczego. Jak widzicie, jest dużo takich nie do końca powiedziane. Tak jakby cały ten lore był wyciągnięty z pojedynczych kawałków, urywków, pojedynczych odcinków. No tak, no i wampiry pojawiły się jako pierwsze, ale jako są śmiertelne, to mogą tak naprawdę zakładać hibernację, więc wszystkie poszły spać podczas epoki lodowcowej. I tak naprawdę wyszły dopiero później, ale to już wtedy byli ludzie i to już nie jest, i jakby już nie mogły specjalnie coś robić, bo już w tym momencie było mnóstwo ludzi. I w tym momencie mniej więcej też, to jest mniej więcej moment, w którym rzeczywistość zaczęła się bardziej usztywniać, czyli magia zaczęła się znikać z tego świata. W tym momencie stare zaklęcia przestawały działać, tak? I elementale były bardzo słabe, nasze elementale przed wojną były tak słabe, że nie były w stanie podgrzać kawy, elemental ognia nie był w stanie podgrzać kawy, albo ledwo był w stanie podgrzać kawę. Więc, no jak mówiłem, im bardziej sztywny ten świat, tym mniej magii, no i tutaj życzę mieć bardzo mało magii. No ale mamy jeszcze Ziemia nie jest planetą w Układzie Słonecznym, która jest zamieszkana. Jest jeszcze Mars. Na Marsie są jakieś istoty. To nie jest do końca powiedziane, skąd one się wzięły, ale wiadomo, że mają ludzkie DNA, więc najpewniej wzięły się z jakiejś pętli czasowej. Chciałbym powiedzieć, że Drakengard, ale nie chcę, no właśnie Drakengard, więc nie. Tak, najpewniej wzięły się z jakiejś pętli czasowej, jakiegoś rodzaju. Jest trochę potwierdzone przez fakt, że ich królem jest Abraham Lincoln. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Że ich królem jest Abraham Lincoln, tak? To jest ten sam Abraham Lincoln, który jest na świecie.
nie różni się absolutnie niczym do pewnego momentu, ma tę samą historię, również jest zastrzelony, ale w jakiś sposób zawiera jakiś układ ze śmiercią, wchodzi w to jak właśnie to mówiłem, jakby jakiś cent pojedynczy. Nie jest to powiedziane, co on dokładnie robi z tą śmiercią, że to zgadza, ale Abraham Lincoln jest unieśmiertelniony i wysłany na Marsa jako król. Jak mówię, cywilizacja na Marsie jest bardzo zaawansowana i z takim czempionem jest... O matko, to jest ten slajd. Jest grob. Tak. I jeżeli ktoś zrozumie, co tu się dzieje, w sensie czemu dałem ten slajd, to naprawdę to miało sens w mojej głowie, ale jakby... Otworzenie białek. Okej, ja mogę wytłumaczyć, co mi tu chodziło, ale to jest aż taki poziom abstrakcji, że naprawdę nie wiem, czy ma sens. To jest kinaza jak to jest Janus Associated Kinase, skrót. I generalnie ona jest używana w szlaku synałowym jak STAP. I dlaczego to jest ważne? No bo Janus to jest Bóg, który ma dwie twarze. I chodzi o to, że ta kinaza również tak trochę ma dwie twarze, ponieważ może działać jako proteaza albo kinaza, w zależności od tego, w jaki sposób jest aktywowana. A grob ma 4 twarze, więc jestem zmęczony. Jesteśmy. Tak, jakby ból, cierpienie. Tak, więc to jest czempion, on ma 4 twarze, on generalnie jest bardzo potężny, jest traktowany w tym uniwersum troszkę bo na przykład jest, mówisz na przykład Omega i to jest jakby odpowiednik Omega po prostu, aż po angielsku. A też nie można go mylić z Golbem. Golb i Glob to są dwie różne postacie, to nie jest takiego... To jest łatwe do zauważenia, bo kiedy jest napisane Golb, to jest zawsze drukowanymi literami. Jest zawsze w kapsie. Tak, no i jest właśnie, jest jego brat. Nazywa się Magic Man. Magiczny człowiek. Ten jest magiczny, ma różdżka. No i przez pewien czas wszystko jest ok. No i Magic Man jest szanowanym członkiem społeczeństwa. Do momentu, w którym Golb nie przylatuje na Marsa i nie zjada żony. Tak naprawdę. Efektywnie Golb zjadł żonę tego Magic Mana. Margos. No i od tego momentu Magic Man popada w szaleństwo. Jak powiedzieliśmy, tutaj jest magia wzrasta wraz z szaleństwem i smutkiem. Więc w tym przypadku on popada w coraz bardziej szaleństwo i coraz bardziej smutny, no i ma coraz bardziej potężną magię. Kulminuje w tym, że Magic Man tworzy system o nazwie Magical Automated Resistance Generating Laser Energy Supplier, czyli Margos, który wygląda jak jego żona, dokładnie. Który wygląda jak jego żona, ale jest jakby robotem, jest jakby tak naprawdę jakby bardzo potężnym robotem, który ma zostać umieszczony na górze Olimp, tylko na Marsie. Tak, Olympus Mount? Tak, dokładnie. Ma zostać umieszczony na tej górze Olimp i ma tam chronić Mars przed drugim przejściem Golba. Bo to pierwsze nazywa się pierwsze przejście Golba. Ale jako, że Magic Man jest troszkę pochłonięty swoją żałobą, no to Margos jest jakby, specjalnie wychodzi, wariuje tam na tej górze, efektywnie prawie nie może całego Marsa, Magic Man musi ją zabić. No i od tego momentu Magic Man już jest kompletnie walnięty, już nie ma żadnej logiki w tym, co on robi od tego momentu. Zaczyna po prostu torturować ludzi na Marsie, teraz super. Na przykład jedną z takich rzeczy, którą robi, to każe im, to zmienia całą wodę na Marsie we włosy.
I to sprawia, że jak ludzie to wypiją, znaczy jak ludzie na Marsie to wypiją, jak Marsjanie to wypiją, to oni to łysieją. I to w ogóle jest kanoniczny powód, dla którego Golb ma taki hełm. Bo ten hełm jest po to, żeby zagrać, żeby łysiał. To jest... I jeszcze tutaj ważna rzecz. Orgalorg, ten pingwin, który był wcześniej. Orgalorg, ten pingwin, który był wcześniej, on w tym momencie jeszcze nie jest tym pingwinem, ale bije się z Golbem gdzieś na orbicie Marsa. No i w tym momencie zostaje pokonany i wysłany gdzieś daleko na jakąś niezamieszkałą planetę, którą jest Ziemia w tym momencie. No i zamienia się w pingwina. I od tego czasu Orgalorg jest niezniszczalnym pingwinem, który po prostu tutaj wchodzi i robi różne rzeczy. Zresztą zobaczycie zaraz. No i to jest tak naprawdę... No tak, no i oczywiście w tym samym momencie nie chcę tutaj wchodzić w alternatywne rzeczywistości, bo jest mnóstwo alternatywnych rzeczywistości tutaj, może nie mnóstwo, ale dość dużo. I jest bardzo dużo tych światów dodatkowych planet, na których żyją jakieś inne istoty, dodatkowych istot. Problem jest taki, że większość tych planet pojawia się w jednym odcinku na jakiegoś gagu i później nie ma ich. Albo pojawia się w jednym odcinku, to jest wątek jednego odcinka i nie ma ich nigdy więcej. Więc niestety specjalnie to wchodzić, bo to jest taki sens i wystarczająco. Więc wspomnę tylko o takich dwóch. Po pierwsze jest The Drift, to jest styk kosmiczny, stacja kosmiczna, na której żyje bardzo dużo takich powiedzmy odległych, różnych form życia, różnych foków. Tak. I on potem będzie ważny, ale to kilka milionów lat później. I jest Nera. I Nera, powiedzmy Nera, nie wiem, czy to jest planeta, na której na której jest Warren Ampersand. Jakby można zobaczyć, bo Nera to jest odwrotnie od Warren. Więc to jest tak. I to jest, pokazuje na fakt, że tak naprawdę Warren Ampersand jest jedynym mieszkańcem tej planety, powiedzmy, który tworzy cały kulcie tego, że się jest rozciągliwy. Warren Ampersand chce żyć wiecznie, to jest taki jego motywator. I w ramach tego, że chce żyć wiecznie, zjada swoje dzieci, znaczy w sensie morduje swoje dzieci poprzez zabieranie im. No to jest właśnie ta rasa kosmitów, która może być rozciągliwa. No i właśnie on zakłada takie pasy i przez to zabiera im moce. I przez to jest młody. Więc tak naprawdę Warren Ampersand sobie żyje bardzo, bardzo długo, ponieważ zabija swoje dzieci. Jak każdy zaczynający się człowiek. I w ten sposób... jeszcze tutaj jakieś... jeszcze jakiś misk. Jak mówiłem... jeszcze jest, oczywiście jest bardzo ważna wojna. Jest wojna pomiędzy Reinikornami. Reinikorny to jest połączenie tęczy, jednorożców, magii i koreanek. One mówią po koreańsku wszystkie. I psów. Więc jedna z tych jest troszkę mniej interesująca, mam wrażenie. Ta wojna według Jake'a trwa jakieś 1000 lat, ale my tak naprawdę nie wiemy, ile on trwa, bo Jake mógł kompletnie to przedstawić. Nie mamy żadnego źródła, jeżeli chodzi o to, z wyjątkiem tego jednego dialogu Jake'a, więc jakby super. No i tego, że ona w show była, na pewno była. No i podczas tego one zaczęły efektywnie mordować. No i jeszcze jest Orgalorg, który jest pingwinem. No i on tam przechodzi różne perypetie też, na przykład jest edytorem w tym momencie, ściga się na rydwanach, w średniowieczu jest mnichem, w oświeceniu jest powiedzmy szlachtą. Kiedy wchodzi takie powiedzmy już, kiedy wchodzi industrializacja, to jest fabrykantem, jest własną fabrykę, oczywiście kapitalistą. Ale moja ulubiona era Orgalorga to jest to, kiedy jest zbrytarzem wojennym, ponieważ jest twierdzone, że Orgalorg walczył w I wojnie światowej jako pilot na Wielkiej Brytanii. Latał sobie takimi dwupłotowymi samolotami. No i sobie taka fama jest takie, że jest zbrytarzem wojennym, który sprawił, że nigdy nie powstał żaden radziecki. Ale do tego dlaczego, to powiem zaraz. I wreszcie dochodzimy do czego? Do jakiejś postaci, która jest w show. Nareszcie, jak mamy coś, co się dzieje.
Simon Petrikow. Nie kwestionujcie, nie ma sensu. Jest Simon Petrikow, to jest Simon Petrikow. Simon Petrikow urodził się około roku 65 chyba? Tak, chyba 65. I zależy od tego, kiedy zabieramy rok zero. Ponieważ Simon Petrikow ma 2 lata po rozpoczęciu wojny, znaczy po zakończeniu wojny, czyli zakończeniu wojny, to mowa, miał 47 lat. Czyli jeżeli zakładamy, że 2060 to jest swój zero, no to urodził się w 65 roku. Studiował na Uniwersytecie Petrograwskim, co jest jedynym potwierdzeniem mojej teorii o tym, że Golor przez ZZN sprawił, że nie powstał Związek Radziecki, ponieważ Petrograd w tamtych czasach nie istniał. Był Leningrad, a potem był Sankt Petersburg, a Uniwersytet Petrogradzki to była nazwa, którą Uniwersytet Sankt Petersburga albo Leningradu miał za carskiej Rosji. Więc w mojej opinii jakby nie istnieje Związek Radziecki. Nie wiem, jakie tu ma implikacje. Najpewniej w takim razie dalej jest, Rosja jest rządzona przez cara. Nie wiem, dlaczego szczerze mówiąc. Ale tak, podoba mi się ten koncept. Tak właśnie, więc robię swoje PhD na Uniwersytecie w Petrogradzie, wprowadzę się do Seattle, gdzie zaczynam wykładać na uniwersytecie w tym. Gdzie on jest? W Waszyngtonie. Jest historykiem, konkretnie to jest antiquarian. Ma jego główne takie zainteresowanie naukowe to są artefakty magiczne. W tym momencie oczywiście rzeczywistość jest bardzo, bardzo ścisła, więc żadna magia z wyjątkiem poszczególnych rzeczy tak naprawdę nie działa. Więc znajdować te artefakty i one nie będą tak naprawdę nic robiły. No i właśnie w tym momencie jako swoją studentkę poznaję Betty Groff, która potem jest jego, wydaje mi się, że narzeczoną. Chyba nie wzięli ślubu. Chyba narzeczoną. Na pewno partnerką. Tak, Betty Groff również interesuje się magią, również jest historyczką. Ma troszkę inne zainteresowania, ale generalnie poświęca całe swoje życie, żeby być ze Simonem i wszystkie swoje badania. Znajdują więc między innymi takie rzeczy jak Enchiridion, które te omlecie nic nie robi za bardzo. Znajdują jakieś zapiski od Ogolwie, które dość mogły zaskoczyć, bo Gold dalej istnieje, pomimo tego, że Wszechświat jest telewizji. Piszą generalnie książkę, która nazywa się Mystic Rituals and their Space-Time Application, która gromadzi wszystkie rytuały i takie typu rzeczy z historii. No oczywiście żaden z nich działa w tym momencie, no ale to jest, jak powiedzmy, dzieło historyczne. No ale przełomowym momentem w historii Simona Petrikowa jest znalezienie korony Ewerlina. Simon kupuje koronę Ewerlina od jakiegoś typa chyba na Islandii, albo w Szwecji. Jasło. Gdzieś tam, to jest Skandynawii, tak? Chyba na Islandii. Nie wiem. Tak, przywozi sportem do Stanów i w żartach z Betty zakłada ją na głowę. I to jest już niestety koniec dobrego Simona, ponieważ korona, jak już ustaliliśmy, jest koroną Ewerlina, która sprawia, że stajesz się pewnego rodzaju kopią Ewerlina. Tutaj może trochę więcej powiem o tej koronie samej. Ta korona jest artefaktem, w środku którego jakby są kopiowane wszystkie świadomości ludzi. Wszystkie świadomości ludzi, którzy kiedykolwiek ją założyli, czy są skopiowane w środku, to nie jest potwierdzone, że jakby to jest troszkę, troszkę taki, nie wiem, patrzenie mam wrażenie, albo po prostu jest tam powiedziane, ale nie jest potwierdzone, czy dusza, która jest w koronie, jest tą samą duszą, która jest w ciele. Bo potem będziemy mieli, dużo później będziemy mieli jakby sytuacje, w których Simon na przykład będzie na chwilę wracał po tym, jak korona została deaktywowana
I można by wtedy myśleć, że w takim razie to jest świadomość Sejmona, która była w jego ciele, a nie w koronie. Czyli w koronie jest tylko kopia. Co jest, no to jest pewnie smutne w kontekście odcinków, w których nie będziemy mówili tutaj kompletnie, bo nawet nie wiem, czy dojdę do tego, co chciałem powiedzieć do końca. Raczej nie. No tak, no zakłada tę koronę w tym momencie, no i tak, no i oczywiście korona próbuje narzucić ci osobowość Ice Kinga, tak? Który powoli zjada twoją osobowość i powoli jakby zaczynasz nawet nie wariować. Nie jest to całe szaleństwo. Bardziej po prostu zmieniasz się w to, co Gunter sobie umitylował, że Ice Kingiem. No i w tym momencie Betty ucieka gdzieś, jak Simon zdejmuje tą koronę. Simon zdejmuje to szybko, ale Betty już uciekła. I w momencie Betty skacze do portalu czasoprzestrzennego, w którym teleportuje się 1000 lat do przodu. Więc Simon myśli, że Betty go zostawiła. To jest prawda. Ale zostawiła od niego samego, więc jakby to jest to. No i od tego momentu mniej więcej, w tym momencie Simon jeszcze jest normalnym człowiekiem, ale od tego momentu Simon zaczyna tracić po prostu kompletnie jakiekolwiek siebie. Kolejna postać, która w tym momencie się pojawia, wiele później, mniej więcej rok 2005, jeżeli się myjemy 65 koordynacja Simona, to jest Marcelina Aberdeen. Marceline to jest córka kobiety, która ma się Alice oraz Hansona Abadia. Nie wiem dlaczego Alice chciała się przepaść z Abadierem konkretnie rzecz biorąc, ale nie jest to wytłumaczone kompletnie, jak oni się w ogóle poznali. W szczególności w tym nie było to magii, ale jest potwierdzone, że Marceline, kiedy była mała i jeździła nie jest potwierdzone, są takie grafiki, które są poznawane za kanon, w których jest tylko taka zdjęcia, kiedy mała Marceline była w tej Leicester na wakacjach. Więc generalnie Marcelina rodzi się w 1905 roku, właśnie jest krzyżówką człowieka i demona. Przyjmuje po swoim ojcu możliwość wysysania dusz. Ale tak wychowuje się ze swoją matką w jej kamperze, który stoi gdzieś. No i tak, to naprawdę sobie po prostu żyje do momentu, jakby wojny, powiedzmy, nie mamy tam informacji dużo. I ostatnią postacią, która potem będzie miała jakieś znaczenie, to jest Moe. To jest Mozef Maestro Giovanni, który jest CEO czegoś, co nazywa się Mo Corporation. On generalnie nie chce się specjalnie starzeć, ani nie może zabijać swoich dzieci, bo ich nie ma i nie mają też supermocy, więc musi zamieniać się w cyborga. I jakby w pewnym momencie już przestaje być kompletnie człowiekiem, jedynie co zostaje z tego człowieka to jest skóra, a cała reszta to jest po prostu mechaniczne części. On tworzy fabrykę, to jest właśnie fabryka Corpu. Ona jest nie do końca ustalona, gdzie dokładnie jest, na pewno w Ameryce, ponieważ cała akcja dzieje się w Ameryce w ogóle. To mogę powiedzieć. No i na razie nie będzie dość ważne. Będzie ważne, ta fabryka przeżyje wojnę, będzie tworzyła po tym rzeczy, będzie bardzo instrumentalny. Jest na przykład potwierdzone, że w jakiś sposób Moe miał wpływ na stworzenie kolonii na Marsie. Miał również wpływ na stworzenie takiego czy jak giganty ogniste. Więc nie do końca wiadomo, jak to się wszystko zgrywa. No oczywiście Moe jest najbardziej z stworzenia BIMO, bo AIMO, ale to nie będzie jeszcze przez kilka tysięcy lat. I nareszcie, jest są elementale. Elementale w tym momencie one też żyją. Są 4 elementale. Najważniejszym z nich jest Patience Sand Kim, I guess, która jest elementalem lodu. I tak naprawdę powtarza się akcja Everbeena, że elementale próbują uratować, że Patience próbuje jakby zrobić coś z tym, że będzie kometa, bo zamiast też nadchodzi kometa, ale też nadchodzi jakby zagłada. One to wiedzą. Więc próbuje coś z tym zrobić. Średnio to wychodzi. Zamraża się po prostu i idzie spać na jakieś 3 lat.
I wreszcie mamy event. Mamy rok 0. Mamy Machine War. Machine War to jest wojna atomowa. To nie jest tylko wojna atomowa. To jest wojna, w której działo się troszkę, powiedzmy, że więcej rzeczy. Ponieważ jedna z największych bomb była jakby najpewniej również zasilana, oprócz jakby właśnie oczywiście fuzji jądrowej, była zasilana przez esencję licza. W właśnie wybuchu tej właśnie mushroom bomb powstaje licz, jego taka faktyczna forma. Od razu ginie większość ludzkości, zasadnicza większość ludzkości, prawie nikt nie przeżywa. Przeżywa kilka grup ludzi. Jedną z tych grup jest taka grupa ludzi, która sobie wylatuje w kosmos, statkiem kosmicznym i potem nalega się na drifcie, czyli tej stacji, o której mówiłem, ale to za wiele lat będzie o tym wiadomo i nie wiem, co wiadomo, co się nie dzieje. Jest kilka poszczególnych grup ludzi, które przeżywają. Przeżywa Elise oraz Marcelina. Przeżywa Simon, bo jest niezliczalny. Jakby efektywnie korona sprawia, jest niezliczalny, nie można go zabić, jest nawet nie to, że deathless, jest po prostu śmiertelny. Więc tak naprawdę mógł sobie stać równie dobrze w epicentrum wybuchu i po prostu go wyrzuciło na 20 km. Okej, śmieszne. No i jeszcze może potencjalnie przeżywa kilka innych postaci, nawet wiadomo, jak mało przeżywa. No ale to na razie najważniejsze jest to, że przeżyła Marcelina i Simon. No i w tym samym momencie, troszkę po tej wojnie, spada jeszcze kometa zmiany. Kometa zmiany, niebieska kometa zmiany, która przynosi również właśnie tego agenta zmiany, który w tym momencie jest motylem. W tym momencie jest motylem, nie będziemy mogli przed jakieś 500 lat. Ale potem będzie ważne. Wampiry przeżyły, bo są śmiertelne. Więc w tym momencie tak naprawdę wampiry, jako że już nie ma ludzi, którzy byli tutaj zagrożeniem, no to zaczynają sobie tych ludzi polować. Co więcej, na ludzie również polują reinikorny, któreś tam pojawiły, ponieważ przez uelastycznienie, potem było generalnie bardzo uelastycznienie struktury rzeczywistości, nawet pojawiła się magia, tak, więc jakby, więc reinikorny mogą po prostu pojawiać się w miejscach i to jest jakby, po prostu mogą nam przyjść ze swojego własnego wymiaru. No i one zabijają ludzi w ogólności, co jest tak, ale bardzo mało, bardzo wolno. Więc to nie jest najlepsze miejsce dla życia jako człowiek. No i właśnie z wampirów takim najważniejszym elementem jest Vampire Court, który składa się z The Fool, z Hierofanta, z Księżyca i z The Empress Królowej. To są takie najważniejsze wampiry, one są rządzone przez króla wampirów, Vampire King. No i one zaczynają po prostu siać już kompletnie, jakąkolwiek decymować kompletnie, co się dzieje w planecie ludzkiej. Mniej więcej w tym momencie, trochę po wojnie, niewiele po wojnie, wracamy do Marceliny. Matka Marceliny umiera na chorobie promienną, ale próbuje doprowadzić swoją córkę. Jej córka raczej nie umrze, bo jest doniana. Więc raczej... On nie jest śmiertelny w tym punkcie, ale jest raczej niezbyt wrażliwa. Więc generalnie Elise próbuje doprowadzić Marceline do jakiegoś punktu, jakiegoś bunkra, w którym mogą potencjalnie być ludzie. W międzyczasie zaczyna coraz bardziej chorować, no i efekt tego jest taki, że w pewnym momencie po prostu mówi Marceline, żeby poszła efektywnie na zwiady tam, żeby zobaczyła ten bunkier i że ona dołączy do niej zaraz. No i nigdy nie dołączyła, bo umarła. Wcześniej wysłała jej wiadomość, którą wysłała do bunkra, ale niestety Marceline była zbyt niska, żeby dosiągnąć do interkomu, więc odczytała dopiero 1000 lat później. 996 lat później. Więc przez 1000 lat myślała, że po prostu jej matka nie zostawiła, ponieważ jest demonem. No i to generalnie był początek attachment issues tej Marceliny, która potem to jest wątek, więc wątek przewodni w jej życiu w ogólności.
Tak. No ale generalnie w Bobrzej nie żyje, wszyscy nie żyją. Więc to nie, też nie ma ludzi. Więc Marcelin, który ma w tym momencie 5 lat, zaczyna się po prostu, tu mi się kończy prezentacja, ponieważ skończyłem myślę, że więc będę teraz po prostu mówił z głowy. Nie się ludzie z tym. I tak slajdy nie miały żadnej wartości merytorycznej, więc spokojnie. Przełączymy, że albo nie, to jeszcze będzie ważne w tej. Więc w tym momencie Marcelina, która ma w tym momencie 5 lat, zaczyna się po prostu błąkać po ruinach różnych miast i prędzej czy później spotyka Simona, który już w tym momencie jest dość daleko w swojej transformacji. Jest niebieski, ma brodę, zaczyna mu się powiedzmy nos tak wydłużać. Jest już powoli zaczyna gubić siebie, powiedzmy. Ale jeszcze nie w tym punkcie spotyka Marcelinę, jeśli ją zajmuje jak ojciec, przez co najmniej 2 lata. Zajmuje się ją dość regularnie. A jeszcze w alternatywnym wszechświecie to szybko rzucę po prostu, że Simon został zabity przez wampiry, nie wiem jak, ale przez wampiry i i Marcelina jest zaatakowana przez właśnie te wampiry i zostaje kolejną częścią tego, czyli Star. Nie wiem, czy mnie czuję, to jest tak, ja miałem literalnie. Ale to nie jest nasz rzeczywistość, nie będę na mówił, bo i tak się nie wydaje. To jest fajne. Tak, jak mówiłem w tym momencie ci starego metra, już powiedziałem, że starego metra. Ale tak naprawdę przez te 2 lata, no to Simon jest takim troszkę właśnie figurą ojca dla Marceliny, ale za każdym razem, kiedy coś się dzieje, na przykład kiedy są zagrożeni, to Simon zakłada koronę od razu, żeby ją chronić. I za każdym razem, kiedy to robi, traci coraz więcej siebie, tak naprawdę zatracza siebie w tym. W pewnym momencie Marcelina się, powiedzmy, choruje, zaczyna chorować, a nie do końca wie, jakby, i Simon zaczyna po prostu szukać na niej zupy. Jest powód, zupa jest lekarstwem na chorobę jakąś, nie wiem, zupa kuszarą, komuś biorą. No i zaczyna szukać tego. W tym momencie wcześniej już obiecał Marcelinie, że nie użyje już korony do tego, żeby ją chronić, bo po prostu, bo zatraci siebie i po prostu zaraz sam po prostu już przestanie istnieć. A Marcelina chce nie chce go tracić, bo już jest matkę, więc ja to już trochę średnio. W tym momencie też powstaje matka Guma Mothergum, ale to zaraz do tego dojdę. W tym momencie to już w tym odcinku, to jest odcinek Simon Marcy. I w tym odcinku już właśnie powstaje, już widać pewne objawy, powiedzmy, przejawy, prześwity matki Mothergum. Ale w tym momencie, za chwilę Simon właśnie szuka tej zupy i zaatakowany przyczyna się Uzers, jakieś, nie wiem, takie zombie, jak są zombie. Są zombie wywołane przez radiację, które próbują go zabić, na początku próbują zakładać koronę, ale prędzej czy później zakłada koronę, bo nie ma poru. No i pod koniec tego odcinka już zaczyna kompletnie tracić wątek, zaczyna gadać o Marcelinie Gamper. No i to jest taki dość moment przełomowy, w którym Simon uznaje, że musi Marcelinę zostawić, zanim zmieni się do końca Weistinga, bo jak się zmieni, to już nie będzie jakby, powiedzmy, to już nie będzie więc to może zrobić tego krzywdę. I w tym samym momencie, jak mówiłem, powstaje Mothergum, ponieważ gdzieś właśnie z jakiejś gumy w jakiejś uliczce spada na nich zupa kurczaka. Więc to pewnie będzie ważne później. Na obecną chwilę Simon zaczyna się zajmować bardziej, zaczyna szukać jakiegoś zastępstwa dla siebie. Jako że dalej ma swoje dzieła na temat czarów, które w tym momencie działają, bo mamy elastyczną rzeczywistość, to zaczyna szukać na przykład tego, jak mógłby przyzwać Hansona do tej rzeczywistości, żeby mógł się zająć Marcelina. Znajduje ten spell i jest w stanie go rzucić, jest w stanie związać Hansona z Marceliną w ten sposób, że kiedyś się spotkają. W międzyczasie miasto, w którym żyją, jest zalane przez wielką falę, która powstała
ciężko powiedzieć z jakiego powodu tak naprawdę. W tym momencie są dość duże zmiany klimatyczne w ogólności również na świecie, więc pewnie przez to. Przez to falę tsunami, więc przerzucili do lasu na jakąś górę. No i tak naprawdę gdzieś w tym momencie Simon zostawia Marcelina. Odjeżdża sobie po prostu, nagrywa na niej taśmy, które ma jej dać, a potem jej nie daje, ponieważ już przestał myśleć jako Simon, zaczął myśleć jako Ice King. Obejrzy ją od 1000 lat, jak to inne. Jakby, nie wiem, mam wrażenie, że 1000 lat było dla Marceliny kompletnie bezużyteczne. Jeszcze w międzyczasie Simon znalazł Marcelinie jej pluszaka, jej misia. Hambo się nazywa. I on jest ważny. I on jest też ważny, ale nie dla straży. Tak. No i teraz mamy, Simon idzie sobie zrobić właściwie ten Śnieżne Królestwo. To już w tym momencie jest po prostu Śnieżne Królestwo. Ice Kingdom. I już w tym momencie naprawdę już nie ma Simona, jest już raczej po prostu Ice King. A Marcelina, no już teraz troszkę starsza, zaczyna sobie sama chodzić, patrzeć na to, co tam się dzieje. Znajduje dwóch wilkołaków, którzy są czarodziejami i którzy zgadzają się na to, żeby spróbować zrobić ceremonię przyzywania ich ojca, czyli Hansona. No ceremonia się udaje. Ceremonia jest bardzo udana i tak udana, że jak Hanson przychodzi, to od razu jest zaduszony z tych dwóch wilkołaków i po prostu jest zabili. Jako że Marcelin w tym momencie ma już jakieś problemy, to uznaje, że to nie jest akt red flag, tylko trzeba dalej się zapoznać z tym człowiekiem, no bo nie wiem, może się po prostu przestraszył, nie wiem. No i przez pewien czas faktycznie wygląda to, jakby mieli mieć jakąś po prostu więź. Hanson daje Marcelinie właśnie ten topór Hansonów, znaczy Abadirów, który potem Marcelina przerobił na swoją gitarę basową. Więc działa ta gitara. No ale problem się robi, kiedy Hanson mówi, że on generalnie to chce pomóc wilkołakom, które są, na które polują wampiry i on pomoże im. I musi je wytropić i pomóc. No więc wytrapiają, no i Hanson oczywiście zjada im duszę od razu. I mówi, że to jest pomoc, ponieważ teraz wampiry ich nie zabiją. Co jest absolutnie niesamowitą logiką. No i Marcelina nie wie, dlaczego nie rozumie tej logiki. Ona jest na tą Eldę wkurzona i robi sobie frytki. Robi sobie frytki i Hanson te frytki zjada. I to jest moment przełomu. Nie to, że wiem, że Hanson zabił jej rodziców, znaczy jej ten przyjaciół, że zabił dosłownie 20 osób. Nie. Moment, w którym zjada jej frytki jest momentem, w którym Marcelina ma taki nie, spierdolaj stąd. Do widzenia. I wygania go z portem na aerosferę. Znaczy tak naprawdę. No i znowu Marcelina jest sama, znowu nie ma nikogo. W międzyczasie znajduje psa, nazywa się Szwalk chyba? Po prostu. Szwable. Tam jest. Znajduje go w opuszczonym centrum handlowym, w którym przez ostatnie ileś lat był w stanie przeżyć tylko i wyłącznie na psim jedzeniu ze sklepu zoologicznego. No i jeszcze Marcelina znajduje swojego innego przyjaciela, którym jest jednorożec. Ma na imię Daniel. Jest mówiącym jednorożcem. Nie wiem, czy jest jakieś powiązanie pomiędzy głównym wodnikiem tego konwentu a mówiącymi jednorożcami, nie wiem może. Ale na szczęście niestety Daniel przeżywa jakieś solidne 2 minuty, zanim zabija wampirę, więc to jest powód, dlatego Marcelina potem jest wściekła na wampirę i chce je zabijać. I tak naprawdę od tego momentu zaczyna się wątek Marceliny mordującej duże ilości wampirów. Marcelina na początku morduje po prostu jakieś miniony, po prostu nie wiem, farmy efektywnie. Na tym się troszkę orientuje, że może też zjadać im duszę, co daje im ich umiejętność. No i teraz w tym momencie Marcelina zaczyna mordować tę wampirę w dużej ilości. Najpierw z tego Vampire Courtu. Najpierw morduje Fu, głupca, któremu zjadł duszę. Nie było to wcale trudne, ale zamordowanie go zjadł mu duszę i stąd ma umiejętność latania. Też następnie zjada imperatorkę, Empress czy królową.
które daje jej umiejętności hipnozy, której chyba Marcelina nie użyła nigdy w całej serii, oraz niewidzialność. I mniej więcej w tym momencie Marcelina próbując na jedzenie, próbuje polować coś, co wydaje się królikiem, ale po rzuceniu do lasu okazuje się, że to jest jakby człowiek. I że po prostu jest jakieś plemię ludzi, którzy noszą czapki wyglądające jak zwierzęta, po to, żeby szamy z takimi rzeczami, żeby ukryć się przed wampirami. No i ona tam próbuje się z nimi zaprzyjaźnić, nawet się jej to udaje. Po pewnym czasie już się jej boją, oczywiście, bo jest demonem. Morduje później jeszcze innego demona, znaczy naprawdę Marcelina zabija cały ten Vampire po kolei. Właśnie tam zabija demon, która daje jej możliwość autoregeneracji, właściwie od razu morduje Hierofanta, który daje jej umiejętność transfiguracji i generalnie zmiany tego zmienia się zwierzęt, takie rzeczy. I na końcu w obronie na końcu zabija króla wampirów, który nie daje jej żadnych umiejętności, że o których wie, ale który uznaje, że żeby chronić swój gatunek, bo to jest zostawać na morze, wszyscy nie żyją, było ostatnie. Wampiry już nie żyją. Więc żeby chronić swój gatunek, jakby jedno, co może zrobić, jest to, żeby zrobić Marcelinę wampirem. I w ten sposób Marcelina staje się wampirem. I teraz jest tyle i nieśmiertelność. Ale właśnie jest uczulona na słońce i żywi się tylko kolorem czerwonym. Na szczęście żywi się kolorem czerwonym nie w formie krwi, jak normalnie. W międzyczasie, kiedy to wszystko się działo, ludzie, z którymi Marcelina chciała się zaprzyjaźniła, uznali, że muszą odpłynąć przez właśnie wampirę, że muszą jakby opuścić jakby główny kontynent i odpłynąć na jakąś wyspę. Nie tylko przez wampiry, ale również przez rynek klimatyczny. Bo w tym momencie naprawdę miała przyjść od lodowcowa, taka solidna, najpewniej indukowana zimą nuklearną, zimą atomową, oraz Sejmonem, który w tym momencie jest Stingiem i zaczyna zamawiać swoje królestwo. Więc budują sobie statek, odbudowują sobie statek, przedwojenny statek zresztą i odpływają. Odpływają na wyspę, płyną 32 dni, jeżeli dobrze pamiętam. 32 dni, tak. Trafiają na wyspę, na której znajdują inne plemię ludzi i decydują, że stworzą tutaj cywilizację. Ta wyspa nazywa się Thunder's Island później. Zostaje nazwana Thunder's Island. Ale jako, że jedna z postaci, o której na nie wspominałem, bo już próbuję skończyć, co powiedzieć, ale wejść w moment, tego już nie wspomniałem, zostaje porwana przez wielkiego ptaka, to jakby przywódca tych ludzi, czy nazywa się Tudredgeton, dwuchlebny Tomasz, nie wiem, decyduje, że chce zbudować takie giganty o nazwie Guardians, które będą chroniły, które nie pozwolą niczemu wejść na wyspę, ale też nie pozwolą nikomu wyjść. No oczywiście kilka osób się nie zgadza, kilka osób ucieka, ale w ten sposób powstaje Thunder Island. Od tego momentu Thunder Island jest kompletnie odizolowane od całej reszty świata. Nic nie było, nic nie wpływa. Jedynymi wyjątkami jest to, że jeszcze budują sobie co najmniej jedną albo dwie wyspy. Jedną z nich jest Hub Island, ale to generalnie ten archipelag jest zamknięty kompletnie do świata już w tym momencie. Przez najbliższe 1000 lat nic ważnego się nie stanie, w sensie z perspektywy oczywiście. I generalnie te Guardiany również były w pewnym stopniu zbinowane przez Maw, więc jak widać jest dość ważną postacią, ale ważną w kontekście takim, że potem twórcy tłumaczą sobie nim, że są wielkie roboty. Tak w skrócie. No i oni coś tam troszkę lokują. W tym momencie powstaje kraj Latowu. Co to jest w ogóle WU? To jest kawałek Stanów Zjednoczonych, oczywiście Stanów Zjednoczonych. Kawałek Stanów Zjednoczonych,
który oddziela się od głównego kontynentu. Główny kontynent najpewniej po prostu zapada się gdzieś, albo pod ocean, albo szkiał. Nie jest do końca powiedziane, co się dzieje z resztą świata w ogóle, oprócz i wysp i kilku innych miejsc. W ogólności to jest raczej West Coast. W okolicy Los Angeles, ponieważ na tym niektórych odcinkach jest Golden Gate, więc można by się spodziewać, że to jest Los Angeles. Też twórcy mieszkają chyba właśnie na Kalifornii, więc można by się spodziewać, że to są właśnie ruiny Kalifornii. I tam generalnie tego kawałka miejsc. Ten kontynent tworzy się dużo szybciej niż normalnie tworzy się kontynenty, ale lepiej jest to projektowanie magicznie. Tak. Też ten wczesny okres, to jest okres, w którym powstaje królestwo Glass Kingdom, królestwo szkła, w którym mieszkają szklani ludzie i pod którym zamieszkuje sobie Moltolarva. To jest taki mały stworek z oceanu, którego rodzinę zjadły jakieś drapieżniki, więc je wpływa tam i lokuje się w jakimś piecu. No a potem jest smok i potem to jest duży wątek. No mniej więcej w tym samym momencie magia oczywiście powraca do W tym momencie mamy gdzieś założenie szkoły Wizards. To jest Wizards, tak, sztuki magiczne, sztuki anyway, nie będę tłumaczyć tego żartu. Wizards, ona jest postawiona kompletnie przypadkowo, dokładnie na grobie Kontekiego. Co potem będzie? Dużo rzeczy będzie potem ważne, nie będę tego mówił po co, oczywiście nie ma. Jak nie będzie, tak. No i też mniej więcej w tym momencie jest taki wątek, że asteroida ma wpaść na inne miejsce magiczne, dość ważne, o nazwie jakieś tam hala magów, czy coś takiego. No i Ultimate Magowie, nie wiem czy Ultimate Mages powstrzymują tą asteroidę. To jest 800 lat. Chyba 843. Nie wiem, czemu pamiętasz. Nie powinien. Okej. I powstało. Mam jeszcze trochę czasu, I guess. Nie skończę tego, ale dojdę do jakiegoś punktu, przynajmniej ci wiedzieli coś już. Powstało. Już jest będzie tam Simon. No i jest to, o czym mówiliśmy przez Mothergum. Mothergum to jest taki hive mind trochę. To jest hive mind, właśnie taka różowa zupa, w której jest bardzo dużo różnych świadomości, bardzo dużo różnych powiedzmy ludzi. Bardzo dużo świadomości różnych. No i od tego hive mindu odczepiają się dwie takie świadomości główne. Jest Bonibel i jest Millie. Bonibel, no to jest oczywiście, ona potem będzie księżniczką Bubblegum. To nie jest ten szok. Millie to jest jej brat, który zamiast spać do wody, tak jak księżniczka Bubblegum, jak Lily, spada na jakiś, nie wiem, stalagmit czy coś. Stalagmit, chyba na dole jest stalagmit, nie? Nie. Ten na dole. Stalagmit. Na jakiś stalagmit. Przez co jest strasznie wrażliwy i boi się wszystkiego i w ogóle jest po prostu przerażony wszystkim. No i jest przez pewien czas się dzieją jakieś rzeczy z Lilim. Wreszcie sobie uznaje, że zostanie pod jakimś drzewem na środku, potem czegoś, co będzie kiedyś królestwem, no ten Candy Kingdom. No i tam sobie staje pod tym drzewem, zaczyna wędrować jakąś ścieżką. I to jest tak naprawdę koniec wątku i nie przed najbliższych kręcę. Jako że Bonnie jest, nie wiem, bogiem, I guess, to uznaje, że jej się znudziło teraz. W ogóle Bonnie jest elementalem, też można powiedzieć, nie będzie o tym wiedziała najbliższe 15 lat, aż kilka staw, ale jest elementalnym kierowcą. Tak, Bonnie jako, że jest efektywnie bogiem, to uznaje, że stworzy swoje życie.
tworzy jako pierwszych swoją, powiedzmy, rodzinę. Potem jak zobaczyła na jakie sceny nowe jest zdjęcie czyjejś rodziny, tworzy swoją rodzinę. Tworzy ciotkę Loni, wujka Gambalda oraz kuzyna Chico. Budują sobie taki mały domek. No i przez tyle jest wszystko ok. No więc Gambald uznaje, że on sobie by chciał sobie zbudować całe królestwo, całe miasto dla ludzi z sklepów. Zaczyna je budować. Błąd się nie zgadza, więc jak każdy dobry tyran zalewa po prostu jego miasto z użyciem butterscotchu, więc butterscotch to jest. Jakby wiem, co to jest, jak się tłumaczy na polski. Węż. Okej, ale wiadomo, tak. Zalewa całe to miasto użyciem butterscotchu. No i jako żeby się zemścić, Gambald chce ogłupić, powiedzmy, księżniczkę Bubblegum z użyciem czegoś właśnie Tam Juice, który sprawia, że kilku ludzie stają się głupi. Najpierw testuje to na swoim na ciotce i na kuzynie, którzy stają się kolejno Manfredem de Piniatą i Crunchim, który jest ciastkiem. Ma plan, żeby obrać tym Pibi, ale mu się nie udaje i sam staje się Punchim, który jest Punchballem, I guess. I to jest też powiedziane, że oni w tym momencie, oni mają dalej świadomość, oni są po prostu uwięzieni w ciele idiotów. Więc oni przez te kilkaset lat, które sobie będą żyli, najbliższe jakieś 800 lat, będą pamiętali wszystko, będą wiedzieli wszystko, będą świadomi w pełni, po prostu będą mieli nową świadomość, która będzie nie pozwalała im zrobić czegokolwiek. Na to nie będzie miał żadnych reperkusji później. Od tego czasu Bonnie uznaje, że nie będzie tworzyła innych ludzi, będzie tworzyła tylko debili. Będzie tworzyła tylko debili, ponieważ... Ponieważ łatwiej się kontroluje, są przeźniki. No i co więcej, i jak w taki, powiedzmy, taki sposób na odegraniu się na Gambaldzie, uznaje, że zbuduje jego miasto gdzieś indziej, buduje jego miasto dookoła tego drzewa Nidiego. Zasila je tą sieczą, która wycieka z Nidiego. To nie jest do końca oznaczone, on robi z niej elektryczność, ale robi z niej elektryczność. I zamyka Mother Gum gdzieś w podziemiach, żeby nie dało się jej zniszczyć. No bo to jest ważne. Nie powiedziałem. Marcelina poszła spać w tym czasie. Poszła hibernować po ostatnim, co mówiłem. Zapada hibernację, uznała, że nie będzie siedziała przez tą epokę lodowcową, tylko po prostu spisać hibernować. Jako, że jest teraz nieśmiertelna. Więc może takie rzeczy robić. No ale jak się obudziła jakieś 300 lat później, to została muzykiem oprawkowym i w sumie stała się bardzo popularna w Jednym z jej fanów była Phoebe, a w tym momencie też Phoebe dostała z Marceliny t-shirt jej podczas jakiegoś koncertu, w którym potem spała przez najbliższe 6 lat. Nie wiem. Tak. Ale w tym momencie jakby też, powiedzmy, zaczyna się taka relacja romantyczna Phoebe i Marceliny. To jest ten okres. Nie ma o niej za dużo powiedzianego. Tak naprawdę jest dużo implikowania o tym, że ona była, ale nie ma zbyt dużo powiedzianego, jak ona dokładnie wyglądała. Wiadomo, że była i wiadomo, że skończyła się, ponieważ Phoebe była podcholiczna. I w pewnym momencie powiedziała Marcelinie, podczas właśnie tutaj ten Molotov Alpha, który się zaczęliśmy. Okej. Nie przeszkadzam. Ja nie przeszkadzam. Molotov Alpha, o którym wcześniej mówiliśmy, on stał się już pewnym smokiem, więc Phoebe została wezwana, powiedzmy, żeby uratować królestwo tego szkła. Marcelina pojechała z nią. Ale Phoebe się wkurzyła, w tym momencie powiedziała, że Marcelina powinna jechać do domu. Co Marcelina odebrała jako atak, w tym sensie, że Phoebe ją zostawia.
zaśpiewała jakąś piosenkę o tym, w której zrywała z Phoebe. A piosenka była na tyle emocjonalna, że zabiła smoka, znaczy zabiła go, ale poszedł spać na ponad 400 lat do pieca. I od tego czasu w ogóle w tym królestwie szkła ten Marcelina jest efektywnie świętym, która jest święto, w którym Marcelin, w którym oni śpiewają sobie po prostu tę piosenkę co roku, żeby Molto Larva była został zakopany. No ale zrywaj. Niestety. No i najpierw w tym momencie Marcelina poszła spać. Kiedy nie poszła spać, to była... No tak, to jest kwestia. No i ten film nawet nie chciał komputer. O, cool. Wolno. Kiedy nie poszła spać, ponieważ była zajęta budowaniem Szkierkowego Królestwa. W międzyczasie zrobiła sobie chłopaka. On potem umarł. Ale był jej chłopakiem w ten czas. To były zesmawiałe. Czasem jak tylko. Anyway. Konkurzył. I w tym czasie też jest Szoko. Trochę później, trochę po Marcelinie. Pewnie jest Szoko. Kim jest Szoko? Jak wy nie pamiętacie, była ta kometa. Nie jest kometa. Pierwszą inkarnacją tej niebieskiej komety był motyl. Drugą był jakiś slime, nie do końca określony. Trzecią inkarnacją była Szoko. To jest też ważne, bo którą inkarnacją gdzie film, więc też fajnie ważne. Może też mogę dążyć do tego, że Szoko jeździ na białym tygrysie, który jest inkarnacją innego agenta zmiany, innej komety, która spadła kilkaset tysięcy lat wcześniej. To jest w ogóle kometa, którą próbował zaobserwować Orgalorg, kiedy pokonał go Glob. I ta kometa będzie Jake'iem też. Więc może być wielu agentów zmiany. Każda kometa przynosi swojego agenta zmiany. No i Szoko ma bardzo interesujące backstory, ponieważ jej rodzice sprzedali jej rękę za komputer, a następnie zostawili ją w dojo i nie wrócili. Więc Pace rodzice kolejni zajęli się rodzice zamiast zarazkowo Hansena Aradira. Więc no generalnie nie miała dużo wyboru, została po prostu najemniczką. Została najemniczką, kradła dla różnych gangów. Dostała od takiego gangu Buff Boy Gang polecenie, żeby ukraść taki naszyjnik z niebieskim klejnotem od Phoebe. Czy naszyjnik z niebieskim klejnotem jest klejnotem mocy? Jest niewytłumaczony. Na pewno Phoebe ma klejnot mocy, ma go w koronie, ale czy to jest jeden z nich? Nie jest podane i on też potem nie będzie specjalnie poszukiwany. W tym sensie, że będzie leżał w ziemi przez 600 lat. Nawet chyba 400. Też w tym momencie już nie wiemy dokładnie jaki czas, w którym momencie się dzieje. Wiadomo powiedzmy czym się dzieje, a nie wiadomo dokładnie timeline. Więc Szoko przyjeżdża do tego królestwa sklepowego, które w tym momencie jest w budowie. Wali się w łeb kamieniem, żeby Phoebe ją zabrała stamtąd. A następnie zdobywa jej zaufanie poprzez pomaganie jej w budowaniu Gumball Guardians. Gumball Guardians to są kolejne wielkie roboty, kolejne Gundamy, które tam są, które mają z kolei bronić Królestwa Cukierków. I to chyba są jedyne wielkie roboty, przy których nie ma jakby żadnego wpływu mowy. Więc tak, więc to jest też. No i generalnie Phoebe odnosi sukces, wielkie roboty są ożywione, zaczynają chronić królestwo. Następnego dnia Szoko próbuje ukraść ten klejnot Phoebe, ale niestety niespecjalnie się jej to udaje. Udaje się ukraść go, ale niestety Guardianie się to orientują i wrzucają ją do radioaktywnej rzeki. I Szoko wychodzi z tej radioaktywnej rzeki po iluś tam minutach kompletnie zmutowana, taki nie wiem, Bóg Imperator Dione trochę. A następnie przyczołguje do jakiejś sadzonki, a potem umiera. Do sadzonki wierzby.
I ta sadzonka będzie ważna później, ponieważ to będzie sadzonka drzewa, na którym będzie Fort Delfina i Jacob. A właśnie tłumaczenie. Tak. No i w ten sposób kończy się Szoko w ogóle. To jest już fajnie, Szoko nie umarła. Co się dzieje z tym jestem niespecjalnie w domu. Pipi w tym momencie generalnie jest skrajnie dyktatorką. Uznaje, że musi wprowadzić w swoim królestwie rządy, po prostu porządek i stabilność. I robi to poprzez najpierw robi sobie banana